Zdrowie człowieka to obszar badań wyjątkowo priorytetowy dla naukowców z całego świata. Nie inaczej jest w Uniwersytecie Śląskim, gdzie eksperci z różnych dziedzin pracują nad rewolucyjnymi rozwiązaniami medycznymi, farmaceutycznymi czy w zakresie inżynierii biomedycznej. W dzisiejszych czasach rozwój medycyny, który obserwujemy, jest naprawdę imponujący. Natomiast nie byłby możliwy, gdyby nie wcześniejszy rozwój matematyki, fizyki czy nauk biologicznych. Jednym z dalszych ciągu problemów, które pozostają, jest leczenie nowotworów. Tutaj niestety nie zawsze odnosimy sukcesy, albo równie dużo odnosimy też i porażek, możemy niestety powiedzieć. W dalszym ciągu mamy sporo nowotworów, które trudno jest wyleczyć. Takimi rzeczami właśnie zajmujemy się tutaj w zespole chemii leków i nanofarmakologii. Poszukujemy nowych związków, które będą działać na te właśnie wybrane, trudne w dalszym ciągu do leczenia nowotwory. Zajmujemy się poszukiwaniem takich konkretnych cząsteczek chemicznych, które wywołują pożądaną odpowiedź organizmu, czyli pozwalają nam zniszczyć komórki nowotworowe, jednocześnie nie szkodząc zdrowym komórkom naszego organizmu. Mając związek, który może być potencjalnym kandydatem na lek w przyszłości, w naszym zespole zajmujemy się po pierwsze scharakteryzowaniem jego cytotoksycznego działania, określenie cytotoksycznego działania wobec panelu nowotworowych linii komórkowych oraz określenie jego selektywności wobec komórek zdrowych. Następnie charakteryzujemy jego mechanizm działania. Efektem tych prac było scharakteryzowanie potężnej biblioteki związków na właśnie panelu linii nowotworowych komórek oraz wyjaśnienie mechanizmu działania, gdzie te związki działały na kluczowe białka cyklu komórkowego, hamując je, oraz indukowały apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki. W przyszłości kandydaci, którzy byli najbardziej obiecujący w badaniach tych naszych podstawowych na komórkach nowotworowych, mają szansę osiągnąć sukces w badaniach na zwierzętach. Jednym z kluczowych problemów współczesnej farmacji jest słaba rozpuszczalność substancji leczniczych. Statystyki pokazują, że ponad 35% substancji leczniczych właśnie charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością. I tym, czym zajmujemy się w naszym laboratorium, jest właśnie poprawa tej słabej rozpuszczalności substancji aktywnych. I jednym z takich bardzo interesujących, innowatorskich sposobów jest konwertowanie substancji leczniczych, które występują w formie krystalicznej, do formy amorficznej. Pracujemy nad nowatorskimi materiałami kompozytowymi, w którym frakcje zbrojące stanowią cząstki typu core shell, a więc materiały, które są zbudowane podobnie jak do jajka kurzego, dzięki czemu możemy opracować nowatorskie materiały, innowacyjne wręcz, które będą posiadały niską masę, a także wysoką odporność korozyjną, a także bardzo dobre właściwości w zakresie mechanicznym. Takie materiały z powodzeniem mogą być stosowane na implanty stomatologiczne, na implanty ortopedyczne, a więc po prostu przysłużą się społeczeństwu i komfortowi użytkowania pacjentom, którzy musieli zostać poddani jakimkolwiek dodatkowym zabiegom chirurgicznym. Idealny materiał ma każdy z nas. Jest to kość. Jest on niezwykle wytrzymały, jak i elastyczny. Niestety, czasem ulega on zniszczeniu i musimy go zastąpić implantem. Ja w swoich pracach staram się, aby te implanty były jak najlepsze i jak najlepiej dopasowane do swoich funkcji. Wprowadzam do nich porowatość, aby materiał implantu i kość mogły połączyć się jak najlepiej oraz buduję takie implanty z różnych stref, aby każda z tych stref jak najlepiej wypełniała swoje funkcje.